W Polsce, gdy chcemy rozruszać nudny, niedzielny obiad, to możemy poruszyć jeden z uniwersalnie ryzykownych tematów. Polityka, Kościół, adopcja dzieci przez pary homoseksualne lub gdzie lepiej robić zakupy, w Lidlu czy w Biedronce. Gorące emocje rodzinne gwarantowane. W Chinach jest podobnie. Chińczycy też mają swoje tematy tabu, których poruszenie jest jak wejście na pole minowe. Dzisiaj opowiem Wam, jakich tematów lepiej w Chinach nie poruszać. Przynajmniej podczas pierwszego kontaktu. Więc jeśli chcesz nawiązać kontakt z Chińczykami lub masz chińskich znajomych, naprawdę polecam uważnie posłuchać tego wideo. Temat tabu numer 1. Nie rozmawiaj o polityce. Myślicie, że w Polsce polityka to drażliwy temat? Powiem Wam jedno. W porównaniu do Chin to pikuś. Nie dość, że Chiny mają dość burzliwą historię polityczną, to w dodatku Chiny i Zachód mają zupełnie różne spojrzenia na wiele politycznych kwestii. Jeśli spróbujesz używać europejskiej logiki, żeby dyskutować o Chinach z Chińczykiem, praktycznie niemożliwe jest dojście do porozumienia. Myślisz, że prowadzisz racjonalną dyskusję, a Chińczyk pomyśli tylko, dlaczego oceniasz mój kraj? A szczególnie kiedy wspomnisz Tajwan, Tybet, wojnę domową. W powietrzu od razu pojawi się napięcie. Nie próbuj też testować, czy Chińczyk jest patriotą. Odpowiedź zawsze brzmi tak. Temat tabu numer 2. Nie rozmawiaj o prawach człowieka i wolności słowa. Nawet nie próbujcie oceniać bezpośrednio praw człowieka ani wolności słowa w Chinach. Nawet jeśli masz rację, dyskusja taka jest nie tylko ryzykowna, ale i jałowa. Ze względu na typową chińską mentalność, ja mogę mówić źle o moim domu, ale ty nie możesz, bo ty jesteś z zewnątrz. Chińczycy sami za zamkniętymi drzwiami często narzekają na swój kraj i często go krytykują. Ale jak cudzoziemiec powie, w Chinach nie ma praw człowieka, w Chinach nie ma wolności słowa, to pierwszą reakcją wielu Chińczyków nie będzie refleksja lub dyskusja, tylko zarzut. Kto dał ci prawo tak mówić? A nawet poczują, że ich atakujesz. Dlatego tego tematu lepiej nie dotykać. Temat tabu numer 3. Nie pytaj, czy Chińczycy jedzą psy. To trochę tak, jakby Chińczyk zapytał Polaka. Ty pewnie lubisz pić wódkę. Jak dużo pijesz? Kiedy słyszysz takie pytanie, możesz pomyśleć, ta osoba naprawdę mało wie o moim kraju. To tylko stereotyp. Chińczycy reagują tak samo. Nie pomyślą, że żartujesz lub jesteś ciekawy, tylko że jesteś nieco niewiedzący. Tym bardziej, że większość Chińczyków nie je psów
i jest temu przeciwna. Szczególnie w ostatnich latach coraz więcej ludzi ma psa w domu jako przyjaciela rodziny, a nie przyszły obiad. Temat tabu numer 4. Nie pytaj, dlaczego się nie ożenisz? Dlaczego nie masz dzieci? Poważnie. Młodzi Chińczycy są już tymi pytaniami kompletnie wykończeni. Rodzice, krewni, współpracownicy, wszyscy codziennie pytają o małżeństwo i dzieci. A dla młodych ludzi jest to ogromna presja. Ponieważ w Chinach dla wielu znalezienie dobrej pracy jest trudne, a bez pracy trudno o rodzinę. A nawet jak jest praca, to trzeba pracować tak dużo, że trudno cokolwiek innego planować. Niektórzy po prostu nie chcą się żenić. Ale niezależnie od powodu, pytanie to wzbudza reakcję stresową. Więc jak jeszcze cudzoziemiec zacznie ich pytać o to samo, ich wewnętrzny głos instynktownie odpowiada: proszę, zamknij się. Temat tabu numer 5. Nie mów, że praca nie jest ważna i że relaks i komfort życia są ważniejsze. Dla wielu Europejczyków te wartości są bardzo naturalne. Pracować trzeba, ale życie, rodzina, komfort są najważniejsze. Brzmi dobrze, prawda? Ale w Chinach ta opinia to pułapka. Dlaczego? Starsze pokolenie pomyśli, że jesteś leniwe, nieambitne i nie pracujesz wystarczająco ciężko dla siebie i dla twojego narodu. Dla nich ciężka praca to jedyna słuszna droga. A młodzi ludzie uznają, że jesteś nierealistyczny. Ponieważ w Chinach presja życia zmusza ich, aby stawiali pracę na pierwszym miejscu. I nie mają wyboru, więc twoje słowa nie są pocieszeniem, nie są optymistyczne. Tylko ponownie przypominają: życie jest ciężkie i nie możesz tego zmienić. Podsumowując, w rozmowie z Chińczykami te tematy nie są absolutnie zakazane. Ale musisz pamiętać, że kryją się za nimi lokalna historia, kultura i emocje. Jeśli tego nie rozumiesz, to jedno zdanie, które dla ciebie niewiele znaczy, wsadzi cię na minę, która zepsuje twój kontakt z nowo poznanym Chińczykiem. Dlatego lepiej być trochę ostrożnym, zanim dobrze poznasz drugą osobę. Szczególnie, że nie tylko sam temat, ale i sposób rozmowy różni się w Polsce i w Chinach. Polacy, choć na początku nieco gburowaci, to jednak w rozmowie powiedzą sobie, co myślą. Mniej lub bardziej szczerze. Za to Chińczycy często rozmawiają bardziej teatralnie, a te wrażliwe tematy poruszają jedynie w gronie rodziny i najbliższych przyjaciół. I przykładają bardzo dużą wagę do zachowania twarzy. Więc niełatwo im przychodzi otwarta, krytyczna wymiana opinii. Dajcie znać w komentarzach, co wy myślicie na ten temat.
I czy wy też macie jakieś osobiste tematy tabu? Jeśli uważacie, że ten film jest przydatny, wyślijcie swoim znajomym, zwłaszcza tym, którzy chcą poznać Chiny i Chińczyków. Dobra, dziękuję za obejrzenie dzisiejszego filmu. Do zobaczenia następnym razem.